Mości panowie i waszmość panny, a cóż to za fanaberia, by twierdzić, iż polski szlachcic z Turczynem czy Tatarem nic wspólnego nie miał. A wszakże kontuszem wiatrem powiewa, pasem szerokim się przewiązuje, a szablą z krzywizną taką, iż sam sułtan by nie wzgardził wojować gotów. Czy wiecie, że polska szlachta przez setki lat nosiła stroje inspirowane Bliskim Wschodem? Jedwabne pasy, bogato zdobione żupany, charakterystyczne czapki, a nawet szable. Wszystko to miało swoje korzenie w kulturze islamu. No ale jak to się stało, że Polacy zakochali się w orientalnym stylu? I co wspólnego miały stroje szlachty z Tatarami, Turkami czy Persami? Sprawdźmy. أشهد أن لا إله إلا الله. Kontusz i pas kontuszowy. Polska szlachta nosiła kontusze, czyli długie płaszcze z rozciętymi rękawami. Pojawiły się one w Polsce w XVII wieku. Ich pierwowzorem były orientalne kaftany noszone przez Turków i Persów. Do tego obowiązkowo dochodził pas kontuszowy, szeroki, jedwabny i pełen bogatych wzorów. Początkowo sprowadzano je zazwyczaj z Turcji, Persji i Syrii, rzadziej z Indii czy Chin. Były one zazwyczaj dwustronne, czyli jedna strona była jaśniejsza, druga ciemniejsza. Od XVIII stulecia wytwarzano je również w Polsce. Najlepsze pasy tkano podobno w Słucku. A jeśli interesuje Was również lista top 10 muzułmanów w polskim wojsku, w historii polskiego wojska, zostańcie do końca. Odnośnik do tego wideo pojawi się na końcowej planszy. Żupan, czyli szlachecka szata z orientalnym rodowodem. Pod kontuszem szlachcic nosił żupan, czyli długą, dopasowaną szatę wyraźnie inspirowaną osmańskimi kaftanami. Była wykonana z jedwabiu, brokatu lub adamaszku, czyli tkanin popularnych w świecie islamu. Występowała pewna zależność kolorystyczna pomiędzy żupanem i kontuszem. Ten pierwszy zazwyczaj był w jaśniejszej tonacji. Czapki, turbany i tatarskie wpływy. Oczywiście szlachcic nie mógł chodzić z gołą głową. I tutaj ponownie odnajdziemy motywy wschodnie. Szlachta uwielbiała wysokie futrzane czapki zwane kołpakami, niemal identyczne jak te noszone przez Tatarów i Osmanów. Niektórzy magnaci nosili nawet turbany jako oznakę wysokiego statusu i fascynacji Orientem. Oprócz tego popularne były też zapożyczone od krymskich Tatarów tak zwane kuczmy. Szabla, czyli polska broń o wschodnich korzeniach. Polska husaria i jazda pancerna walczyły szablami o wyraźnie wschodnim rodowodzie, wzorowanymi na ostrzach osmańskich i perskich. Słynna karabela, czyli bogato zdobiona szabla polskiej szlachty, pochodziła wprost z Turcji. Tatarscy osadnicy i ich wpływ na polską kulturę. Wpływ na tradycyjne stroje szlacheckie miał też fakt osiedlenia się na polskich ziemiach Tatarów, którzy choć pozostali muzułmanami, walczyli w polskim wojsku i pełnili tam również ważne funkcje. Ich tradycje, w tym sposób ubierania się, częściowo przeniknęły do polskiej kultury, zwłaszcza na wschodnich rubieżach kraju. Nie bez kozery mawiano, że polski szlachcic bardziej przypominał Turka niż dworzanina zachodniej Europy. Przez setki lat czerpaliśmy inspiracje z różnych kultur, a moda szlachecka to doskonały przykład, jak wpływy islamu i Bliskiego Wschodu stały się częścią naszej tradycji. Podczas gdy polski strój szlachecki rozwijał się w kierunku orientalnym, moda szlachecka w Europie Zachodniej podążała inną ścieżką. W XVI wieku dominował styl hiszpański, w XVII wieku silniejsze były tam wpływy francuskie. Strój szlachecki w Polsce podkreślał tradycję i orientalne wpływy, europejska moda szlachecka zaś skupiała się na aktualnych trendach i zmianach stylistycznych. Kto by pomyślał, co? A więc widzicie, mości państwo, jeśli kontusz, żupan i pas kontuszowy wschodniego rodowodu się trzymają, to może nasza szlachta sarmacka herbatkę zamiast miodu by pijała? A co wy myślicie o tych wpływach? Czy wiedzieliście, że polska szlachta inspirowała się Orientem? Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.